Odcinek 1 w wersji alfa i beta. Stary obóz i szkice. Witajcie! Z tej strony już tradycyjnie Arkadiusz Arkadikus Woźniak. W dzisiejszym materiale porozmawiamy o starym obozie, jego szkicach i bohaterach niezależnych z wersji beta i finalnej. A zatem bez zbędnej gadaniny zapraszamy Was do oglądania. Zanim przejdziemy bezpośrednio do szkiców, w pierwszej kolejności chcielibyśmy pokazać Wam początkowy prototyp modelu starego obozu, który wyglądał następująco. Na pierwszy rzut oka możemy dostrzec, że targowisko w zewnętrznym pierścieniu znajdowało się po drugiej stronie zamku. Trochę przed nią znajdowała się dziwna kolumna zamalowana kolorem niebieskim. Możemy też zauważyć, że za zamkiem miała znajdować się arena oraz zniszczona wieża znajdująca się gdzieś w okolicy chaty Świstaka, znanej nam z pierwszej części Gotika. Zostawmy jednak ten model obozu i przejdźmy do szkiców. Na wstępie omówimy zewnętrzny pierścień, a dokładnie to, co udało się nam znaleźć i ustalić. Pierwszy szkic przedstawia stary obóz jako olbrzymi zamek z grubymi murami oraz wieżami. Ostatecznie, jak wiemy, mury zewnętrznego pierścienia były zbudowane z drewna, a sama lokacja została znacznie okrojona pod względem wielkości. Z kolei na tym szkicu możemy zauważyć właśnie tę kolumnę znaną nam z poprzedniego renderu. Jest to kolumna zwycięstwa, która miała stać na drewnianej platformie, a była ona zbudowana z kamienia. Warto tu wspomnieć, że kolumna zwycięstwa znajduje się w stolicy Niemiec w celu upamiętnienia zwycięstwa Prus nad Danią w 1864 roku. W starym obozie mogła ona symbolizować triumf więźniów nad wojskami króla, uwięzionymi pod dopiero co utworzoną magiczną barierą, gdy zamek był jeszcze pod kontrolą władcy. Kolejny szkic przedstawia targowisko. Tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, w pierwotnych założeniach targowisko miało znajdować się po drugiej stronie zamku, czyli gdzieś w okolicach Snafa i Wrzoda. Poza tym wejście na targowisko miała odgradzać wielka kamienna brama, której w grze nie uświadczyliśmy. Gdyby wprowadzono ją do gry, wyglądałaby ona mniej więcej tak. Spoglądając na mury zamku, możemy dostrzec, że w ścianie zamkowej miał znajdować się jakiś balkon. W kolejnych rysunkach targowiska widać, że bramę zbudowaną z kamienia ograniczyli do bramy z drewna. Ostatecznie, jak wiemy, wejścia na targowisko nie zagradzała brama, zaś samo targowisko przeniesiono na drugą stronę zamku w okolicach południowej bramy. Przejdźmy teraz do areny. Można tu zauważyć, że była częściowo zadaszona, a wewnątrz były przegrody między przejściami. Dodatkowo możemy na szkicu przeczytać ciekawą informację. Widzowie mają możliwość spoglądania przez platformę widokową na arenę, co daje im możliwość zastąpienia ich sztucznym tłem 2D. Innowacyjny pomysł. Wejście miało być początkowo zadaszone, mniej więcej tak jak tutaj widzicie. Obok areny miała znajdować się zniszczona wieża, która według tego tutaj opisu została zbudowana z gruzów zniszczonej wieży zamku, ale nigdy nie udało się jej ukończyć. Warto jeszcze tutaj wspomnieć, że nieopodal znajdowała się stara stajnia koni oraz wodopój. Niektóre chaty w zewnętrznym pierścieniu miały składać się z 2 pięter. Wspomnę również, że podobny model niektórych chat piranie wykorzystali w Gotiku 3. Dolna część chat była zbudowana z kamiennych fundamentów, górna zaś z drewna. W domach mogliśmy znaleźć przedmioty takie jak książki, futra, garnki, kubki, skrzynie i tym podobne. Z kolei na tym szkicu mamy, cytując, jak ustalono w dokumentach, domy są krzywe i prowizoryczne, ale równoległe i prostopadłe wobec siebie. Meble są rozmieszczone zgodnie z historią i oddają wyobrażenie o osobie, która zamieszkuje daną chatę. Przejdźmy teraz do głównego zamku, podpisanego jako więzienie. Oto jego szkic. Architektura zamku po części przypomina orientalną. Zacznijmy od głównej bramy. Możemy tutaj przeczytać krótką informację. Obóz stanie się optycznie większy dzięki panoramicznemu widokowi z bramy. Zauważmy też, że po prawej stronie bramy znajdował się ganek zakryty daszkiem, czyli element budynku pełniący funkcję przybudówki. Na górną platformę bramy można było się dostać tylko z lewego skrzydła, a obok jej wejścia znajdowała się dźwignia.
Wnętrze siedziby magnatów wyglądało nieco inaczej. Było bogato zdobione i wyposażone w różnorodne przedmioty. Zniszczony dach budynku był szczelnie zabezpieczony przez żagiel, zawieszony wzdłuż konstrukcji dachu. Sam środek składał się z kilku pomniejszych pokoi, gdzie magnaci po prostu odpoczywali. Siedziba magnatów była połączona z lochami, ponieważ istniało bezpośrednie zejście w dół z samego budynku do piwnicy, z której można było się dostać do kuchni między murami zamku, bądź też, schodząc niżej, do lochów. Obok siedziby magnatów znajdowała się dawna kaplica podpisana jako sąsiedni dom. Możemy tu znaleźć krótką informację, cytując: dawny budynek przypominający kaplicę z funkcją kościoła, służy teraz do pomieszczenia 6 magów. Okna w budynku są zabite deskami, aby zatrzymać światło dzienne i stworzyć magiczną atmosferę. Wewnątrz możemy dostrzec różnego rodzaju magiczne akcesoria i sprzęty. Ściany zdobione są przez różne symbole i postacie. Budynek ma przypominać dawny kościół. Dach budynku miał posiadać małe otwory, aby symulowały one gwieździste niebo. Oprócz tego miała znajdować się tam piwnica, której niestety nie zaimplementowano. Istniało też wejście na balkon, po schodach do góry, gdzie spało 3 magów, natomiast 3 kolejni spali w piwnicy, bo, jak możemy zauważyć, są tam 3 łóżka. Magowie posiadali 2 rodzaje magicznych maszyn, które możecie zobaczyć tutaj. Teraz przejdźmy do wartowni, w której miała przebywać większość strażników obozu. Choć częściowo zniszczona, wciąż miała pełnić dawną funkcję. Wchodząc do środka, przed nami znajdowało się biuro, natomiast niżej było zejście do piwnicy, gdzie znajdowały się 2-piętrowe łóżka oraz broń strażników. Niżej było zejście do podziemi, czyli lochów. W piwnicy, czy też sypialni, znajdowała się droga między murami zamku, tak zwane podziemne przejście do bramy zamku. W zamku znajdowała się znana nam kuźnia z pierwszej części. Warto też wspomnieć, że w budynku miała znajdować się nieużywana stajnia, a obok niej wodopój dla koni. Wejście do więzienia, bo tak nazwany jest szkic, który przedstawia ten budynek, gdzie znajdował się Bullit w pierwszej części. Budynek ten łatwo rozpoznać po kratach znajdujących się na końcu korytarza. Do lochów można było zejść po spiralnych schodach od lewej strony. Samo wnętrze budynku, można powiedzieć, składało się z 2 części. Po lewej stronie znajdował się pokój głów, gdzie w szafach znajdowały się głowy największych morderców, natomiast niżej był pokój spowiedzi. Po prawej stało biurko oraz krzesło, a tuż za tym stał główny strażnik pokoju. Same lochy miały składać się z 3 poziomów, które były połączone z budynkami takimi jak wartownia czy też dom magnatów. Warto dodać, że lochy w pierwotnych założeniach były bardzo rozbudowane. Poziom górny, czyli pierwszy, składał się z kilku komór więziennych. Środkowy poziom składał się z kilku komór więziennych, natomiast najniższy poziom posiadał salę tortur. Warto dodać, że w becie występowała książka o nazwie Metody tortur, co może wskazywać, że początkowo mogliśmy ją tam znaleźć. Główna siedziba magnatów miała dostęp do każdego z 3 poziomów, ponadto w niektórych pomieszczeniach znajdowały się ich komnaty, gdzie mieli swoje łóżka. Oczywiście nie na najniższym poziomie, ponieważ z dokumentów wynika, że był tam metr wody. Podsumujmy, zaczynając od zewnętrznego pierścienia. Kolumna zwycięstwa nie została ostatecznie umieszczona w obozie. Podobny model do niej możemy znaleźć w Cytadeli Orków. Targowisko nie posiadało żadnej bramy, zaś sama jej lokalizacja została zmieniona na drugą stronę zamku. Arena też została przeniesiona w inne miejsce. Nie posiadała już wejścia z daszkiem oraz jej dach był częściowo okrojony, nie wspominając już o tym, że założenie za sztucznym tłumem zastąpiono prawdziwymi NPC-ami wykonującymi animację kibicowania. Ponadto twórcy nie umieścili wieży, która miała znajdować się tuż obok niej. Chcielibyśmy dodać, że model tej wieży najprawdopodobniej znajdował się nieopodal chaty Kawalorna. Chaty w zewnętrznym pierścieniu nie były już 2-piętrowe, jak to pierwotnie planowano. Zrezygnowano z planów prowadzenia starej stadniny koni. Brama zamku nie posiadała wejścia od dołu oraz zabudowanego wejścia po prawej stronie. Sam kołowrót został przeniesiony do środka bramy. Na jednym z wideoprezentacji wczesnej alfy Gotika możemy zobaczyć, że kołowrót znajdował się po lewej stronie, tak jak pierwotnie zaplanowano.
Siedziba magnatów ostatecznie nie posiadała bezpośredniego zejścia z budynku do piwnicy oraz lochów. Komnaty magnatów znajdowały się ostatecznie w siedzibie magnatów, a nie w lochach. Nie wprowadzono też żagla, który chroniłby przed deszczem. Kaplica magów ostatecznie nie miała małych dziurek w dachu, brak też piwnicy, która występowała w szkicach, jak i w Gothic der Comic, gdzie Milten prowadził tam Diego oraz kobietę Gomeza, aby niepostrzeżenie uciekli z zamku. Zastanawiacie się też, czemu wieża w starym obozie została zniszczona? Odpowiedź leży w Gothic der Comic, gdzie Milten, uciekając z Diego i kobietą Gomeza, wchodzą do tej wieży, podczas gdy zauważył ich jeden z magów, Drago, który przy użyciu magii i reakcji z workiem rudy spowodował wielką eksplozję oraz destrukcję wieży. Wartownia ostatecznie nie posiadała piwnicy oraz zejścia do lochów. Nie była też największym miejscem zamieszkiwanym przez strażników, nie zrealizowano też przemieszczania się pod murami zamku. Nie wprowadzono stajni, która była planowana na szkicach obok kuźni. Sam budynek prowadzący do więzienia wyglądał ostatecznie inaczej. Zrezygnowano z pokoju głów, jak i z innych pokoi, aby w ich miejscu znalazły się koszary strażników. Lochy nie składały się już z 3 poziomów będących ściśle połączonymi z różnymi budowlami zamku. Nie wprowadzono też sali tortur, jak i komnat magnatów znajdujących się w lochach. Architektura starego obozu wyglądała ostatecznie nieco inaczej. W murach zamkowych na terenie lochów nie znalazły się małe okienka, które zapewne miały dawać nieco światła dziennego. Jest to część informacji. Oczywiście można by dopatrzyć się nieco więcej szczegółów, ale postanowiliśmy, że omówimy tylko te najważniejsze. Przejdźmy teraz do bohaterów niezależnych znajdujących się w starym obozie w wersji beta oraz finalnej. W zewnętrznym pierścieniu znajdowali się 3 imienni kopacze, którym w późniejszej fazie tworzenia gry usunięto imiona. Jeden z nich to Ryan, stojący nieopodal wejścia do zamku. Samego Ryana planowano dodać w dodatku do Gothica 1, lecz sam dodatek, jak wiemy, został anulowany. Na targowisku mogliśmy spotkać imiennika postaci z Gothica 2, Kantara. Trzeci kopacz zwał się Marus i przebywał w tych okolicach. Wrzód miał inną teksturę twarzy, natomiast Snaf nosił spodnie kopacza. Finalnie nie posiadał żadnego odzienia oprócz tekstury łachów. Gorhanis na plecach nosił dwuręczny miecz, jednak w wydanej wersji gry twórcy zdecydowali dać mu miecz jednoręczny. Skati uczył nas dodatkowo walki dwuręcznej, co w późniejszej fazie tworzenia gry zostało mu usunięte. Dodatkowo w skryptach Skatiego mogliśmy zauważyć, że planowano też dodać walkę z Gorhanisem, ale ostatecznie zabrakło na to czasu. Na samej arenie miał znajdować się kołowrót, czego dowodem jest podpis tej ścieżki. Kołowrót ten najprawdopodobniej został wycięty z gry, ponieważ twórcy nie wyrobili się z czasem, aby rozbudować arenę tak jak to zrobili w Gothic Sequel. W starym obozie planowano początkowo dodać 3 szkodników na targowisku. W becie występuje tam szkodnik Fox noszący pancerz najemnika, przybywający nieopodal południowej bramy. Sam Mordrak, dobrze nam znany z pierwszej części, znajdował się w pobliżu chaty Fiska. Trzecim szkodnikiem miał być Bruce, który po przyzwaniu nie posiada żadnych rutyn, gdyż w wersji 1.0.1 był już wycięty, a można było przyzwać go tylko za pomocą konsoli. Twórcy nie mieli pomysłu, co z nim zrobić, a na nasze szczęście nie został usunięty. Mamy na to 2 dowody. Pierwszy dowód to kody na te 3 postaci, które są ustawione w pewnej kolejności. Drugi zaś to opis dema z października 2000 roku. Mamy tu na myśli prawdopodobnie wersję 0.94, do której przejdziemy później. Bartolo znajdował się w nieco innym miejscu. Ciekawe jest, że w wersji finalnej mogliśmy z nim początkowo handlować, ale ze względu na to, że posiadał klucz do piwnicy magnatów, piranie wyłączyli mu tę możliwość. Chcę dobić z tobą targu. Mam sporo ciekawych rzeczy, jeśli masz wystarczająco dużo rudy. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Na strzelnicy przebywał strażnik Hunter, myśliwy, który mógł nas nauczyć strzelania z kuszy, jednak został wycięty z gry. Możemy też zauważyć, że na strzelnicy było znacznie więcej free pointów związanych z rutynami, co może wskazywać, że przed wydaniem gry planowano tu dodać więcej strażników. W lochach znajdował się strażnik Mord, któremu ostatecznie usunięto imię. Przed wejściem do budynku stał siekacz, bez strażnika, z którym tutaj rozmawiał. Jeśli przyzwiemy go kodem, będzie stał w tym miejscu i wykonywał swoje czynności.
Kowal Stone nosił średni pancerz strażnika, finalnie jednak nie nosi żadnego, jedynie strój będący częścią tekstury. Strażnik Skorpion wraz ze swoimi strażnikami znajdował się w innym miejscu, ponadto mógł nas nauczyć walki dwuręcznej. Ostatecznie Skorpiona i strażników przeniesiono w to miejsce, odbierając mu możliwość nauki walki tymi brońmi, w czym zastąpił go Torus, jednak mógł za to nauczyć używania kuszy zamiast usuniętego Huntera, co zresztą robi w finalnej wersji. Wejścia do kaplicy magów ognia pilnował jeden strażnik, a tuż przed nim stał mag Koristo. Podobnie jest w siedzibie magnatów, której wejścia też pilnował jeden strażnik. Ostatecznie strażnika sprzed kaplicy przeniesiono do tego pilnującego w domu magnatów. Sami magnaci w wersji 1.0.1 przebywali w kuchni i nie posiadali żadnych innych rutyn, ponadto w starym obozie miało znajdować się jeszcze 2 cieni, których jednak usunięto. W becie kody na nich były o numerach 339 i 340. Natomiast w zawalonej wieży można znaleźć punkt o nazwie Guard Shadow, czyli cień pilnujący wejścia do środka, co może dać do myślenia, że jeden z nich mógł pilnować wejścia do środka we wcześniejszych wersjach. Wprowadzenie go nie miałoby żadnego sensu, ponieważ wieża nie była do niczego używana. Na placu wymian Ori stał sam na warcie. Jeśli przyzwiemy kodami drugiego strażnika, to ten będzie stał pod bramą, a nie na górze. Ponadto do starego obozu były 2 lokalizacje teleportu. Jedna z nich jest nam znana i prowadziła do magów ognia, zaś druga przenosiła nas do siedziby magnatów, a po użyciu jej znajdujemy się w tym oto pokoju. Najprawdopodobniej runa była stworzona, by móc dostać się do Velai i uratować ją w 5. rozdziale, gdyż drzwi mogły być zatrzaśnięte, a jedynym sposobem na dostanie się do środka była teleportacja. Być może początkowo była planowana do wątku z Velają, gdzie mieliśmy ją uratować, poza tym uświadczyć możemy niewykorzystaną animację seksu z Gothic 1, która wyglądała następująco. Piranie w Gothicu 2 wykorzystali porzucony pomysł pod postacią cutscenki. Oprócz użytej w tym celu animacji, autorzy w tej scenie posłużyli się modelem Tory, która miała występować w Gothic Sequel. Jak widać, koncept intymnych relacji w Gothicu był planowany od dawna, lecz dopiero w drugiej części został wprowadzony w życie. Początkowo pancerze w starym obozie nieco się różniły. Strój cienia miał być niebieski, co zresztą widać na niektórych zdjęciach z alfy. Lekka, jak i średnia zbroja strażnika miała bardziej wyblakły odcień czerwieni. Średni pancerz strażnika posiadał boki górnej części skierowane ku górze. Również ciężki pancerz strażnika nieco się różnił, albowiem posiadał fragment koloru miedzianego. W nocy brama automatycznie się zamykała, podobnie jak to było w nowym obozie. Twórcy zrezygnowali z tego, ponieważ utrudniało to rozgrywkę. Przejdźmy teraz do opisu dema z października 2000 roku, czyli wersji najprawdopodobniej 0.94, która dotyczyła starego obozu. Opis tego dema możemy znaleźć w plikach Gothica w folderze Web, a przynajmniej w wersjach demonstracyjnych, chociażby w 1.04 i 1.01. Zaraz po wprowadzeniu znajdziesz się nad brzegiem jeziora. Przed tobą stoi Diego. Nazwa będzie widniała na środku, możesz zobaczyć jego imię nad głową. Porozmawiaj z nim. Zaoferuje ci pomoc w drodze do starego obozu, potem uda się w jej stronę, więc idź za nim. Raz na jakiś czas się zatrzyma. Wtedy po prostu z nim porozmawiaj, nie skrzywdzi cię. Przy pierwszej bramie gra odtworzy kolejną cutscenkę. Kamera się poruszy i na chwilę utracisz kontrolę nad swoją postacią, ale nie martw się, nikt nie może cię skrzywdzić podczas tych przerywników filmowych. Wtedy Diego pobiegnie w stronę kopalni, będzie więc zablokowany. Zatrzyma się na miejscu i poprosi cię o zdobycie broni. Idź ścieżką, która zaprowadzi cię do opuszczonej kopalni. Następnie za mostem skręć w lewo, aby zdobyć zużyty miecz. Weź go i wróć do Diego. Porozmawiaj z nim jeszcze raz, wtedy poprowadzi cię dalej w dół.
Po kilku krokach na drodze może znajdować się stwór. Jest to ścierwojad. Jeśli się tam znalazł, Diego da ci jabłko i powie, że możesz walczyć albo spróbować odwrócić uwagę potwora owocem. Aby oszukać potwora, rzuć w jego kierunku jabłko. Możesz także bezpośrednio walczyć z potworem. Najpierw wyposaż broń, wejdź w tryb walki i zacznij go atakować. Jeśli zabiłeś ścierwojada, wróć do Diego. Jednak jeśli potwór cię zabił, naciśnij klawisz Delete. Klawisz do oszukiwania gry w tym demo, aby odnowić zdrowie i dostać drugą szansę na zabicie stwora. Porozmawiaj z Diego, a poprowadzi cię dalej w dół, gdzie spotkasz dwóch szkodników, których Diego namówił, by pozwolili ci przejść. Tutaj Diego opuszcza bohatera. Idź w kierunku starego obozu i porozmawiaj ze strażnikami przy moście. Nie będą przyjaźnie nastawieni, ale to nieważne. Spadaj! No już! Won! Udaj się do głównej bramy starego obozu, następnie porozmawiaj ze strażnikami i wejdź do środka. Po kolejnym przerywniku podejdzie do ciebie facet i poprosi cię o miecz, jeśli go w ogóle masz. Albo dasz mu swój miecz, albo możesz z nim walczyć. Jeśli porozmawiasz z Grimmem w dalszej części gry, wyjaśni on swoje zachowanie. Niezależnie od decyzji, jaką podjąłeś, Torus podejdzie do ciebie i cię przywita. Za Gomeza! Jeśli z nim porozmawiasz, zaoferuje ci misję. Poprosi cię o pobicie Mordraga. Jest on szkodnikiem i można go znaleźć na targowisku. Skręć w prawo i przejdź wzdłuż zamku do ogromnego zadaszonego obszaru. Idź do Mordraga i porozmawiaj z nim lub od razu go pobij. Jeśli z nim porozmawiasz, zaoferuje ci propozycję. Potem wróć do Torusa i porozmawiaj z nim. Jeśli ocalisz Mordraga, da ci drugą szansę, więc wróć i pobij go. Nie zabijaj. Po tym Torus zaoferuje ci drugą misję. Poprosi cię, abyś poszedł do Iana, który znajduje się w starej kopalni. Tam poprosisz go o listę. Ponieważ nie wiesz, jak się tam dostać, zawróć i znajdź Grahama, jednego z kopaczy. Zaoferuje ci mapę w zamian za kawałek stali. Udaj się do Kowala Huno, skręć w lewo od wejścia i przejdź się wzdłuż zamku i miń arenę. Znajdziesz tu Huno. Porozmawiaj z nim, a on powie ci, że potrzebuje rudy. Nie masz żadnych bryłek, więc musisz je zdobyć. Nikt ci nie da nic za nic. Ukradnij, otwieraj skrzynię, skop komuś tyłek. Daj rudę Huno, on da ci stal, a za stal dostaniesz mapę od Grahama. Wow, to ogromny świat. Teraz możesz wreszcie zobaczyć, gdzie znajduje się stara kopalnia. Biegnij do starej kopalni i porozmawiaj z Ianem. Weź listę i wróć do Torusa. Teraz rozejrzyj się wokół starego obozu. Skręć w prawo i niedaleko znajdziesz Złego. Opowie ci trochę o cieniach. Teraz spotkaj się z Herekiem. Porozmawiaj z nim, a on wtedy spróbuje cię pobić, więc skop mu tyłek. Następnie porozmawiaj z Bloodwinem. Jeśli dasz mu 3 bryłki rudy, będzie cię ochraniał. Pozostań na ścieżce i porozmawiaj z Dustym. Daj mu trochę jedzenia, a on udzieli ci trochę informacji. Udaj się na plac targowy, gdzie znajdziesz Kantara. Porozmawiaj z nim i z Gravo, następnie z Fiskiem, a ten zaoferuje ci zbroję. Jeśli dasz Bruce'owi to, o co prosi, da ci wskazówkę, gdzie znaleźć klucz. Odszukaj klucz, idź do chaty i otwórz skrzynię. Dexter zaoferuje ci miecz. Jeśli go kupisz, bądź ostrożny, ponieważ jest to miecz szakala, a on będzie chciał go odzyskać. Opuść targowisko. Na rogu można znaleźć świstaka. Porozmawiaj z nim, a prawdopodobnie zdobędziesz topór. Kontynuuj swoją podróż. Porozmawiaj z Ryanem, a następnie z Foxem. Obaj będą mówić o tym samym zadaniu, ale w inny sposób. Idź do Gaia. Ścieżka poprowadzi cię przez jego chatę. Kopacz ten bardzo nie lubi, gdy ktoś przechodzi przez jego chatę. Wtedy będziesz świadkiem, jak Fletcher prosi Jessę o pieniądze za ochronę. Ponieważ Jesse nie ma rudy, przyjdzie do ciebie i spróbuje ją od ciebie zdobyć. Po podjęciu decyzji porozmawiaj z Fletcherem. I to wszystko, co przygotowaliśmy na to demo. Teraz poszukajmy pozostałości w skryptach po tym demie. Udało nam się znaleźć zadanie związane ze starym mieczem, który miał znajdować się w zawalonej kopalni. Mamy na to 2 dowody. Jednym z nich jest informacja o mieczu w pliku Mission Items, czyli przedmiotach związanych z zadaniami. Poza tym kod na stary miecz to Insert Altes Schwert VM, gdzie skrót VM oznacza Verlassen Mine, z niemieckiego opuszczona kopalnia.
Drugi dowód to informacja w startupie bety, gdzie w skryptach z finalnej wersji na temat opuszczonej kopalni nie ma żadnych informacji. Możemy tu zauważyć, że po wejściu do zawalonej kopalni miał znajdować się tam ten miecz pomimo braku jej Zena. Dokładnej lokalizacji miecza nie jesteśmy w stanie określić, ponieważ oryginalnego Zena tej kopalni nie znajdziemy w plikach Gotika. Sam model zawalonej kopalni możemy znaleźć w narzędziach modderskich udostępnionych przez Piranię. Oczywiście kopalnię można pobrać z World of Gothic DE, lecz nie jest to oryginalny Zen, a jedynie przywrócony przez moderów jej model. Punkt, na którym stoi jeden z młodych ścierwojadów, nosi nazwę Chicken Tutorial, co w tłumaczeniu oznacza kurczak poradnikowy, co z kolei daje nam do zrozumienia, że o tego ścierwojada chodziło. W skryptach możemy znaleźć pozostałość po zadaniu od Dextera, a dokładnie informacje na temat kupna miecza. Kod na ten miecz to Jackal's Sword, czyli miecz szakala, a zadaje on śmieszne 3 punkty obrażeń, natomiast sam szakal zareaguje, jeśli będziemy go posiadać. Zadanie z Jessem również było planowane, by dodać do gry, no i oczywiście zostało dodane, lecz występuje tylko w skryptach. Zadanie jest nawet zdubbingowane, a sama misja nazywa się Pay for Me, zapłać za mnie. Tylko dlaczego nie ma jej w grze, skoro jest w skryptach? No tak, Piranie przez pomyłkę ustawiły zły warunek rozpoczęcia rozmowy, że aby zapytać Jessego o Bloodwina, musieliśmy wcześniej odbyć ten sam dialog, co jest niemożliwe i przeczy logice. Przywróćmy zadanie do gry i zobaczmy, jak ono miało wyglądać. Dlaczego opowiedziałeś mi o Bloodwinie? Bo za przysługę należy się przysługa. Jesteś mądrym chłopcem, chyba się rozumiemy. Ja wyświadczyłem ci właśnie przysługę, więc teraz twoja kolej, żeby mi się odwdzięczyć. Co dokładnie masz na myśli? Nie mam już rudy, a Bloodwin i mnie zaczyna dobierać się do tyłka. Pomogłem ci, więc mógłbyś zapłacić za mnie te 10 bryłek, które zalegam, co? Powiedz mu, że to ode mnie. Zobaczę, co się da zrobić. Dzięki, stary! Ocaliłeś mi życie. Daj mi znać, jak już wszystko załatwisz, dobra? Jesse przysyła mnie, żebym zapłacił jego 10 bryłek. Powinieneś raczej zapłacić swoje 10 bryłek. Zapomnij o tym facecie. Jesse i tak długo nie pociągnie. O, właśnie sobie przypomniałem, że nie mam teraz tyle rudy. To znak, człowieku. Przemyśl to sobie. Płacąc za tego gościa, wyrzucasz rudę w błoto. Zapomnij o tym facecie. Jesse i tak długo nie pociągnie. Nie, zapłacę za niego. Masz tu jego 10 bryłek i zostaw go w spokoju. Dobra, jak sobie chcesz. Zapłaciłem Bloodwinowi. Tak? To świetnie! No, to teraz jesteśmy kwita. Co? Wydałem 10 bryłek na cynk, o którym i tak już wiedziałem? Na to wygląda. Samo zadanie nie zostało poprawione w żadnym z patchy, ponieważ gracz nigdy nie dostał takiego zadania. Zresztą sam koncept tego zadania został lekko zmieniony, ponieważ zamiast Fletchera mieliśmy pogadać z Bloodwinem. I to wszystko, co udało nam się znaleźć związanego z tym demem. Jedziemy dalej z ciekawostkami. W becie podczas rozmowy z Diegiem dialog o Bullicie wyglądał inaczej, ale zanim do niego przejdziemy, porównajmy go z tym, który mogliśmy usłyszeć w finalnej wersji. A gdzie jest teraz Bullit? Oni i pozostali przenoszą towary z zewnątrz do obozu. Tam go znajdziesz. Ale jeśli chcesz z nim walczyć, radzę ci uważać. To doświadczony wojownik. Natomiast tutaj dialog wyglądał mniej więcej tak. Czego ten Bullit ode mnie chciał? Zapomnij o Bullicie. Robią to z każdym nowym. Nazywają to chrztem. Nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. Gdzie on teraz jest? On i pozostali przenoszą towary z zewnątrz do obozu. Tam go znajdziesz. Ale jeśli chcesz z nim walczyć, radzę ci uważać. To doświadczony wojownik. Ostatecznie Piranie zmieniły dialogi na bardziej neutralne, a sam planowany wątek z Bullitem został porzucony. Oczywiście w finalnej wersji mogliśmy porozmawiać z Bullitem w ramach zemsty, lecz nie było żadnego zadania z tym związanego. Znowu ty? Powinienem cię utopić w jeziorze podczas naszego pierwszego spotkania. Wtedy nie miałem szans. Teraz karta się odwróciła. Ty gnido. Mam tylko nadzieję, że będziesz trudniejszym przeciwnikiem niż ostatnio. Skoro jesteśmy przy rozmowach z Diegiem, okazuje się, że w pierwszej rozmowie twórcy dali nam możliwość wyboru, za co trafiliśmy do kolonii. Dialogi te pochodzą z późniejszych wersji, które ostatecznie nie zostały wprowadzone do gry. Za co trafiłeś do kolonii? Mieliśmy teraz 4 opcje do wyboru, a każda z nich dawała nam premię do atrybutów. Obrabowałem ładunek pełen rudy.
Niestety facet, który mi pomagał, wydał mnie straży i zebrał całą nagrodę. Nigdy nie odmawiałem wyzwań, nawet gwardzistom królewskim. Niestety, król ma wielu gwardzistów. Zbyt wielu. Siedziałem w karczmie i opowiadałem o królu, wojnie i podatkach. Zbyt późno zorientowałem się, że ten, kto mówi prawdę, potrzebuje szybkiego konia. Jestem niewinny. Powinieneś wiedzieć jedno, nikt tu nie jest niewinny. Ludzie znajdujący się tutaj popełnili niemal wszystkie możliwe przestępstwa. Dam ci radę, całkowicie za darmo. Jeśli ktoś zapyta cię, dlaczego tu jesteś, powiedz mu, że zabiłeś faceta, który zapytał cię, dlaczego tu jesteś. Ostatnią rzeczą, do której przejdziemy, to usunięci magnaci. W skryptach możemy znaleźć lukę między Arto i Krukiem, z czego wynikałoby, że kody na tych magnatów to 103 i 104, jednak zostali oni wycięci już we wczesnej wersji Gotika. Udało nam się odnaleźć oryginalne rysunki, prawdopodobnie tych magnatów, bo 100% pewności, czy to byli ci magnaci, niestety nie mamy. Zresztą jeden z nich występuje na obrazie w Zamku Magnatów. Chcielibyśmy z góry dodać, że nie jest to żaden Aldrich ani Markus, jak to pewien youtuber powiedział, gdyż nazwy tych postaci występują w modyfikacji Golden Master odtwarzającej usuniętą zawartość Gotika 1. I to na tyle, jeśli chodzi o Stary Obóz. Chcielibyśmy wam przekazać jeszcze jedną ważną rzecz. To nie jest koniec serii. Mamy mnóstwo ciekawostek związanych ze starą mapą kolonii, jak i dokładną lokalizacją orkowego miasta i innych wyciętych lokacji z Gothic 1. I to nie byle jakich ciekawostek. A więc do usłyszenia w kolejnym odcinku, który planujemy jeszcze przed końcem roku wydać. Za Gomeza! Tak, tak.